Siemano w nowym filmie, w nowym roku. Tak, przez ostatnie dni miałem okazję testować coś nowego. A tak się składa, że ja lubię tego typu nowości. Tylko pytanie, jak jest z tym produktem? Czy Huawei Free Clip to nowość wpływająca na komfort odbierania muzyki? No właśnie, w tym filmie rzetelnie, szczerze chciałbym o tym z wami porozmawiać. Cena to 899 zł i z oceną, czy to dużo, jeszcze się wstrzymam, bo no mam kilka rzeczy do przekazania. Muzyki słuchałem na iPhone'ie, MacBooku i uwaga, 321 narzekanie, że testuję w ten sposób, uruchomiono tak jak przy ostatnim filmie, ale pamiętajcie, wiem jak jest z kodekami, dlatego zawsze mam pod ręką telefon na Androidzie i na nim również testuję, bo to jest dla mnie oczywiste, żeby sprawdzić w ten sposób. Fakt, idealnie byłoby robić to na telefonie Huawei, ale nie każdy telefon tej marki posiada, a słuchawki oni produkują, no nie ma co ukrywać, bardzo ciekawe i często przystępnie cenowe, zwłaszcza wersja i raczej też większość kieruje się w stronę tego producenta, gdy ma telefon innej marki. Występują dwie wersje kolorystyczne tego modelu, jest czarna i fioletowa, w zestawie jest kabel, gumek brak, bo to otwarta konstrukcja, etui jak etui, czuć, że jest wykonane porządnie, poza tym są LEDy sygnalizujące parowanie czy poziom naładowania, jest wyjście USB-C do ładowania, które też można dokonać bezprzewodowo, z szybkością jednak tylko 2 W, no i przycisk parowania. Pojedyncze słuchawki mają po 55 mAh, a etui 510, co ma się przełożyć na 8 godzin słuchania bez etui, czyli na samych słuchawkach, a etui do 36 godzin. Z racji, że nie ma tutaj ANC, no bo niby, no jak miałoby to funkcjonować, to jest to czas do osiągnięcia. Oczywiście zależy on od poziomu głośności, ale o tym jeszcze zaraz kilka słów powiem. I mi się tak szczerze udawało osiągnąć te czasy, nie słuchałem też zbyt głośno tej muzyki, bo właśnie też zaraz będę mówił dlaczego. Pod tym kątem bateryjnym myślę, że to jest dobra propozycja. Kodeki sami widzicie na ekranie, ale jeżeli chodzi o same słuchawki, one nie są rozdzielone na prawą i lewą, same rozpoznają, w którym kanale słuchowym są, to jest akurat super, ale wygoda. No pierwsze ubranie było dziwne, bo miałem uczucie, które sprawiało, że muszę te słuchawki dopchać do końca, a tak oczywiście się nie da, bo to jest całkiem inna konstrukcja, o coś innego tutaj chodzi. W ogóle to elastyczne złącze wykonane ze stopu niklowo-tytanowego, więc powinno wytrzymać próbę czasu, jest tam odporne też na żółknięcie, jednak nie polecam tego rozciągać, bo to może wpłynąć na późniejsze uszkodzenia. Co ciekawe, przy sterowaniu, czyli gestach, możemy tapnąć gdzie chcemy, możemy nawet w to złącze, ono też na te tapnięcia reaguje. Jakość muzyki. I tutaj, moi drodzy, zrezygnowano z przewodnictwa kostnego, co ja uważam oczywiście za plus. Jakość muzyki dzięki temu jest lepsza, ale zanim o tym, to jeszcze powiem, że konstrukcja według Huawei ma wpłynąć na komfort u osób, które przy klasycznych pchełkach odczuwają ucisk, podrażnienie, mają alergię. Ja się zatrzymam w temacie wygody. No nie, słuchajcie, nie jest to dla mnie lepszym rozwiązaniem niż to standardowe, bo fakt, one nie spadają podczas biegu, ale nie mogę powiedzieć, że ich nie czuć. Znaczy nikt tam nie mówi, że nie będziemy ich w ogóle czuć, bo z jakiej racji, ale po prostu czuć, a ja wolę czuć te tradycyjne i tyle, bo dostrzegłem na przykład w zimie jeden taki minus, czapka. Gdy mamy ją na głowie, no to może powodować ucisk, a tym samym duży dyskomfort. Tak było przynajmniej w moim przypadku, po prostu uciskała, a gdy to robiła, to ta fasolka z tyłu robiła to samo na moich uszach, co nie było przyjemne. Drugi dla mnie minus, to dla innych być może będzie plus. Jest to otwarta konstrukcja, która sprawia, że słyszymy dźwięk otoczenia, a gdy będziemy chcieli je zagłuszyć wyższą głośnością, no to inni naszą muzykę po prostu usłyszą. Wpływa to na bezpieczeństwo w miejscach publicznych, ale z drugiej strony w tych zwykłych, w cudzysłowie, można włączyć tryb świadomości lub wyciągnąć jedną słuchawkę. Tylko wiecie, no właśnie, nie chcę, żeby to brzmiało jako porównanie do tych klasycznych, dalej mówię w cudzysłowie, bo mówimy wtedy o dwóch różnych sprzętach. Fakt, jeden i drugi to kategoria słuchawek, ale jednak mają inną zasadę budowy. Dlatego dobrze przeanalizowali różne kształty uszu, również tych mniejszych, i to faktycznie zdaje egzamin. I tu leci plus w stronę Huawei. Tylko pytanie, czy są one wygodne dla osoby, której ciężko dopasować słuchawki klasyczne. Ale abstrahując od wygody, biorę poprawkę, że jest to coś nowego dla moich uszu, więc zapewne idzie się do tego przyzwyczaić i tak faktycznie było. Po jakimś tam czasie użytkowania już nie czułem ich praktycznie na uszu, choć ja wolę dalej mieć te pchełki w kanale słuchowym, jednak dla rzetelnego podejścia muszę brać pod uwagę inną grupę, która woli takie rozwiązanie z różnych przyczyn, o których m.in. chwilę temu mówiłem. Jakość samego dźwięku nie jest zła, tutaj też musicie
o tym pamiętać, dlatego muszę przyznać, że wykonali kawał dobrej roboty. Do pełni brakuje, bo ten dźwięk w jakimś stopniu ucieknie, zanim dotrze do kanału, dlatego basu tutaj nie wyczuwam prawie w ogóle, znaczy jest oczywiście, ale z racji na konstrukcję nie brzmi to tak dobrze jak w tych zwykłych, bo sam dźwięk brzmi naprawdę dobrze, czyli ten wokal, to wszystko jest naprawdę czyste. Ale wiecie, niskich tonów praktycznie tutaj nie odczuwam, a to odbiera takiej muzyce, więc przy rockowych kawałkach to jest duży minus, dlatego popowe czy podcasty spoko to przejdzie, tak samo przy jakimś bieganiu też tam jakość raczej będzie wystarczająca, bo nie jesteśmy wtedy wymagający, przynajmniej ja tak mam oczywiście, więc musicie o tym pamiętać, że idziemy na jakiś kompromis w kwestii tego, albo podgłaśniamy, gdzie ta jakość jest dużo lepsza, ale inni nas słyszą i słyszą co słuchamy. Trzymają się dobrze, jedna waży 5,6 gramów. Miałem na początku takie uczucie, że mogą wypaść, ale to z powodu przyzwyczajenia do dokonałowych. W rzeczywistości tak się nie stało i raczej się nie stanie. Nie ma uczucia zmęczenia po godzinach słuchania, czasem to doskwierało w tych normalnych słuchawkach. Mają certyfikat IP54, czyli pot czy ewentualnie lekki deszcz, to powinny wytrzymać. Sam case już żadnego certyfikatu nie ma, ale ważne info, jak zalejecie, no to gwarancji wam raczej nie uznają. Zobaczcie test mikrofonu, bo to też jest bardzo istotne, bo sam Huawei informuje, że mikrofony przy rozmowach zdają egzamin. Robi też to lekką redukcję hałasu otoczenia, więc rozmówca słyszy nas, tak przynajmniej informuje Huawei, a my to sprawdzamy w teście. Dobra, to powiedz w takim razie, jak nie słychać, bo teraz przechwytuje dźwięk rejestrator, telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro. I powiedz, mam czapkę, jak to słychać? Trochę przytłumiony ten dźwięk jest według mnie. No właśnie, to czekaj, ja trochę odchylę. Teraz będzie dziwnie wyglądać. Halo, raz, dwa, trzy. A teraz jak lepiej jest? W porównaniu do niektórych, no to powiedziałabym, że gorzej. Ciszej, No. tak. Musisz głośniej mówić, żebym No słyszała. właśnie tak, a to ja ciebie dobrze słyszę, w tamtą stronę to działa, ale oczywiście teraz nie ma takiego tłumu, więc to byłoby inaczej, gdybym był w tłumie, musiałbym mocno podgłośnić to, żeby było słychać. Dobra, idę, pa. Pa. Dobra, moi drodzy, teraz słuchawki są podłączone do Xiaomi Redmi Note 9. Wcześniej widzieliście też, kiedy były podłączone do iPhone'a, czyli na iOSie. No i słyszycie porównanie. Mam czapkę, tak jak wtedy miałem. I tak jak mówiłem, trochę to uciska, więc ja w tym momencie trochę ją zdejmę, aby odsłonić. Mam nadzieję, że zaraz nikt nie przejdzie, bo wyglądam jak ten złodziej z Kevina trochę. Ale jak myślisz, jak to brzmi? Jak mówisz tak głośno, to według mnie jest całkiem okej. No właśnie mi się wydaje, że ja trochę też krzyczę tak chyba naturalnie, bo jak jadą samochody, jak ja słyszę bardzo wszystko intensywnie, bo nie ma ANC, to mam takie uczucie, że muszę krzyczeć. Więc trochę głośniej wtedy mówię. Tak to brzmiało, macie też na jednym i na drugim systemie. Aplikacja iLife jest zarówno na Androidzie, jak i na iOSie, tylko że na Antku należy ją pobrać ze strony producenta. Wyświetla info o baterii lewej i prawej jako sumę, tak jak było w wcześniejszym recenzowanym modelu Huawei FreeBuds Pro 3. Można w niej zmienić jakość muzyki, czyli equalizerów, gesty, nie ma opcji tutaj regulacji głośności, przynajmniej takiej na ten moment nie zauważyłem. Co ważne, można je zaktualizować z aplikacji, dlatego głównie z tego powodu z niej korzystam. Przechodząc dalej, warto też powiedzieć, że też nie zabrakło opcji łączenia z dwoma urządzeniami i tutaj działa to niezależnie od platformy. Jak mogę podsumować ten produkt? I tutaj, moi drodzy, zaczynają się schody, bo z jednej strony fajnie, że wyszło coś innego, nie ma tej stagnacji, coś producent próbuje ulepszać, może nie ulepszać, może dostarczać coś nowego na rynek dla jakiejś grupy docelowej, no w której ja definitywnie nie jestem. Mówię to dlatego, bo ja wolę klasyczny, nie cierpię na żadne alergie, nie mam problemu z nadmiernym uciskiem, dlatego dla osób ceniących wygodę ponad jakość muzyki, sorry Huawei, ta jakość jest spoko, ale jednak tutaj na pierwszym miejscu osoby zakupujące muszą postawić, myślę, że czy mają jakieś alergie, czy tamte słuchawki są dla nich niewygodne, a dopiero później mówić o muzyce, bo ta konstrukcja nie przebije i tu nikt nie czaruje, nikt nie mówi, że ta konstrukcja, takie słuchawki mogą przebić te klasyczne, no bo się nie da. A ta grupa docelowa to jest właśnie ta, do której mam wrażenie Huawei celuje przy produkcji tego typu sprzętu. Ja stojąc przed wyborem, czy wybrać te, czy ostatnio recenzowane Huawei FreeBuds Pro
Pro 3, cenowo bardzo podobnie, no bez wahania wybrałbym tamte, zwłaszcza patrząc na cenę. Z racji, że to nowość, nie mam tutaj jak ich porównać do innych o tej samej konstrukcji i zasadzie działania, dlatego na starcie mają trudniej, co pewnie wybrzmiało w tym filmie, a no nie chciałem w taką stronę za bardzo iść, no ale musiałem niestety, bo naturalnie są porównywane do tych standardowych, pewnie zauważyliście. Jednocześnie chcę w jakiś sposób wyróżnić na plus za nowość, dać plus dla Huawei, ale z drugiej strony nie tylko o to chodzi, więc nie wiem jak tutaj do końca je ocenić. Chciałbym uruchomić jakąś dyskusję z wami, napiszcie co o nich sądzicie, dajcie znać czy jest to produkt, z którego byście korzystali, chętnie poznam wasze zdanie. Tak samo gdybyście mieli jakieś pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi w tym materiale, to śmiało pytajcie. Ja wam dziękuję, tymczasem trzymajcie się.